Dzień dobry, witam ponownie wszystkich. Kontynuujemy nasze audycje. Dzisiaj powiemy sobie, jak to jest z tym pomiarem pH moczu. Jak to robić, jak to mierzyć. Proszę Państwa, więc pomiar poziomu pH moczu należy wykonywać rano na czczo. To jest podstawowa rzecz. Tak jak idziemy do laboratorium, tak samo to robimy. W tym celu używamy papierka lakmusowego. Mamy taką książeczkę pasków. Trzeba się w to zaopatrzyć. Nie na polskim rynku nie zawsze to jest najłatwiejsze. Odrywamy papierek lakmusowy, można je przeciąć jeszcze wzdłuż na pół, oderwać 2-3 cm długości papierek, to wystarczy. I zwilżamy moczem ze środkowego strumienia, czyli nie na samym początku, nie na końcu oddawania moczu. Papierek zmieni kolor, który należy odnaleźć na dołączonej skali barwnej. Konkretnej barwie odpowiada właściwe jej pH. Ocenę wyniku wykonuje się zanim papierek wyschnie. Rzecz jasna, sporadyczne pomiary mogą dać fałszywy obraz. Aby osiągnąć w miarę dokładne wyniki pomiarów, należy wykonywać systematycznie, codziennie, przez około minimum 6 dni, a najlepiej w dłuższym czasie te pomiary. Wyniki zapisujemy w specjalnej tabeli. pH 4 oznacza moc bardzo kwaśny, pH 7 obojętny, a pH 9 zasadowy. Oczywiście tutaj na tej skali barwnej nie mamy paseczków, które mierzą nam pH poniżej 5 i powyżej 7,4, ale to w tej chwili jest nieistotne. Jak wcześniej mówiliśmy, medycyna akademicka uznaje zwykle za wartości prawidłowe, czyli niezagrażające zdrowiu, pH moczu w granicach 4,5 do 8,2, czego nie widać nawet na tej naszej skali. Jednak obecna wiedza o niebezpiecznych skutkach przewlekłego zakwaszenia organizmu pozwala stwierdzić, że prawidłowy odczyn porannego moczu może być tylko lekko kwaśny, nie niższy, proszę Państwa, niż 6,5, a podczas terapii odchudzającej powinien zawierać się w granicach 7-7,4. Pamiętajmy, że poranny mocz jest zwykle najkwaśniejszy, ponieważ nocą organizm wydala najwięcej kwasów. 1 do 2 godzin po zrównoważonym posiłku pH moczu powinno być bardziej zasadowe, nawet 7,5. U osób, które nie dysponują wystarczającymi rezerwami substancji zasadowych, czyli mają nadmiernie zakwaszony organizm, wszystkie pomiary sytuują się zazwyczaj w przedziale kwaśnym, znacznie poniżej pH 7 i tak prawdę mówiąc znacznie poniżej 6,5. W takim przypadku należy podjąć zdecydowane działanie. Zmianę przede wszystkim diety, czyli sposobu odżywiania się, zastosowanie suplementów odkwaszających zawierających zarówno cytryniany, jak i węglany, oraz zmianę trybu życia. Pewnym paradoksem jest, że przy szczególnie nasilonym zakwaszeniu organizmu mogą pojawić się silnie zasadowe odczyny pH moczu. A więc chodzi o to, że pojawi się granatowa barwa. I czasami mam do czynienia z kuracjuszami, którzy nie mają prawa być zdrowi, są bardzo otyli, widać zresztą po stanie cery, po stanie skóry, włosów, paznokci itd., że nie ma prawa być taki człowiek zdrowy, ma paski granatowe, czyli odczyny moczu silnie zasadowe. Jest to spowodowane wydalaniem wraz z moczem amoniaku silnej zasady. Amoniak szczególnie obciąża wątrobę, która nie jest w stanie eliminować toksyn z organizmu. Odczuwa się wówczas chroniczne zmęczenie, brak energii i rodzaj objawów podobnych, proszę Państwa, do takiego kaca alkoholowego. Dodajmy jeszcze, że amoniakalny mocz ma także charakterystyczną woń, co jest zupełnie zrozumiałe, która nieomylnie sugeruje wzrost niebezpiecznego stężenia fosforanów amonowych w organizmie, mających bardzo silny odczyn kwaśny. I kwaśne środowisko tworzone przez fosforany jest żrące dla delikatnych nerek i rozpuszcza kości. Z kolei kwasica cukrzycowa objawia się wonią acetonu. Wysokie odczyny zasadowe pojawiają się również, proszę Państwa, przy różnych chorobach nerek. Takie odczyny moczu są istotnym sygnałem o zatrzymywaniu dużych ilości kwasu w organizmie. Dlatego w takim przypadku wyniki badań moczu powinny być skonsultowane z lekarzem specjalistą, najlepiej z nefrologiem, specjalistą od nerek. Pamiętajmy, że wynikiem chronicznego, wieloletniego zakwaszenia organizmu, czyli utajonej, permanentnej kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, może być na przykład obecność piasku czy kamieni w nerkach. W takim przypadku nerki słabiej wydalają kwasy. Im więc silniejsze jest zakwaszenie, tym słabsze nerki, a im słabsze nerki, tym silniejsze zakwaszenie. I to jest typowe, błędne koło. O dalszych sprawach związanych
z groźnym zakwaszeniem będziemy już mówić w następnych odcinkach. Zapraszam. Do widzenia.